Cześć, witam Was z nad filiżanki kawy. Wy również lećcie zrobić sobie kawę, ponieważ dzisiaj mam coś wyjątkowo dobrego do tej kawy. Ciasto drożdżowe, przepis, który tak naprawdę przeczy wszystkiemu, co wiem na temat drożdży, co wiem na temat przygotowania ciasta drożdżowego, ale przepis, który zaintrygował mnie na tyle, że postanowiłam go wypróbować. Ciasto bez wyrabiania, ciasto, które spowodowało, że złamałam jedną z żelaznych zasad, które prezentowałam Wam w filmie o 5 podstawowych błędach popełnianych przy pieczeniu ciast, czyli włożenie ciasta do zimnego piekarnika. Wydawałoby się, że nic nie ma prawa się udać, a jednak powstało ciasto pyszne, lekkie, bez pracy, bez wyrabiania, ekstremalnie proste w przygotowaniu, no a poza tym porozdawałam to ciasto wszystkim po kolei i wszyscy są zachwyceni i wszyscy proszą mnie o przepis, więc nie pozostaje mi nic innego jak publikować film i publikować przepis. Także testujcie, próbujcie i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jak również dać łapki w górę, jeśli przepis Wam się podoba. 5 szklanek mąki pszennej, u mnie dokładnie 820 gramów, przesiewamy do naprawdę dużej miski. Pamiętajcie, że w przypadku ciasta drożdżowego szczególnie ważne jest to, aby składniki były ciepłe, czyli nie takie prosto z lodówki. Mam tutaj szczególnie na myśli jajka, drożdże, mleko i olej, o ile ktoś przechowuje go w lodówce. A zatem 5 jajek, takich nie bezpośrednio z lodówki, roztrzepujemy lekko widelcem. W przesianej mące robimy małe zagłębienie i wylewamy jajka. Następnie dodajemy 1 szklankę, czyli 200 g cukru, 50 g, albo jak kto woli według starej nomenklatury 5 deko, czyli w większości przypadków pół kostki drożdży, które rozdrabniamy między palcami, szklankę oleju i 1 szklankę ciepłego mleka. I tutaj uwaga, mleko nie może być gorące, powinno być po prostu letnie bądź lekko ciepłe. Całość przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 2,5 godziny. Następnie mieszamy wszystko dużą łyżką. Ja celowo nie przykładałam się zbytnio do mieszania, ponieważ chciałam sprawdzić, jak bardzo łatwe w przygotowaniu może być to ciasto. Generalnie przestałam mieszać, gdy zauważyłam, że składniki w całości się połączyły. Następnie ciasto przekładamy do blaszki prostokątnej. Moja ma wymiar 25 na 35 cm. Dno blaszki wyłożyłam wcześniej papierem do pieczenia. Na wierzchu można ułożyć dowolne owoce. Ciasto wstawiamy do zimnego piekarnika i ustawiamy temperaturę 180 stopni Celsjusza i grzałkę górną i dolną bez termoobiegu. U mnie ciasto gotowe było po około 40-45 minutach. Kolejny krok to lukier i tutaj będzie równie prosto. 1 szklanka cukru pudru i mniej więcej 2 łyżki wody. Mieszamy razem. Gdyby konsystencja wydała się Wam zbyt rzadka, można dodać nieco cukru pudru i podobnie gdyby była zbyt gęsta, można dodać odrobinę wody. Gotowym lukrem polewamy upieczone ciasto i odstawiamy jeszcze na kilkanaście minut, aby nieco przestygło. Smacznego!